Wiadomość od twojego skryby. W powszechnym przekonaniu funkcjonuje pogląd, według którego prostytucja miałaby być najstarszym zawodem świata. Chociaż na co dzień nie zastanawiamy się nad tą kwestią, po prostu powtarzając utarte powiedzenie, warto być może się nad nim pochylić, by przekonać się, ile jest w nim prawdy. Niektórzy autorstwo samego sformułowania przypisują Rudyardowi Kiplingowi, brytyjskiemu prozaikowi, który w jednym ze swoich opowiadań użył go po raz pierwszy. Niezależnie od tego, czy Kipling przelał tylko na papier znane już wtedy powiedzenie, czy też wymyślił je sam, tak nie było ono oczywiście prawdziwe. Nie trzeba być analitycznym geniuszem, żeby dojść do wniosku, że z logicznego punktu widzenia nie jest to możliwe, a pierwszymi zawodami, jeśli w ogóle można tak to nazwać, były profesje związane z zaspokajaniem innych, bardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych. Osoba dostarczająca jakąś usługę, w tym wypadku seksualną, musi mieć najpierw swojego odbiorcę. Pierwszymi klientami osób oddających swoje ciało celem zarobku byli więc zbieracze i myśliwi. Podstawowe zasady ekonomii uczą nas, że aby dostarczyć jakiś towar czy usługę, musimy znaleźć kogoś zainteresowanego umiejętnościami czy wytworzonymi dobrami, które oferujemy. Popyt na usługi seksualne nie pojawił się więc w najstarszych społecznościach ludzkich naturalnie. Bodźcem do jego zaistnienia były pewne normy społeczno-kulturowe, które limitowały możliwość odbywania stosunków seksualnych bez konieczności płacenia za nie. Podejście do seksualności, religia lub określona struktura społeczna sprawiały, że w niektórych miejscach na ziemi prostytucja była zjawiskiem powszechnym, w innych natomiast zupełnie niepotrzebnym. Pomimo tego, że sposoby, w jaki usługi seksualne rozwijały się w różnych kulturach świata jest odmienny, tak wszędzie podstawowe przyczyny miały wspólny mianownik, to jest jakiegoś rodzaju ograniczenie dostępu do zaspokajania potrzeb cielesnych. W tym materiale przeniesiemy się na Bliski Wschód. Poszukamy genezy prostytucji, a także sprawdzimy, jak ówczesne wierzenia ukształtowały jej tamtejszy charakter. Powszechnie uważa się, że to na terenach Mezopotamii wykształciły się pierwsze rytualne obrzędy małżeńskie, a także prostytucja sakralna, która później rozprzestrzeniła się wśród innych kultur. Do pewnego czasu w środowisku naukowym panował konsensus, że to właśnie z prostytucji sakralnej wyewoluowała prostytucja w znaczeniu, którym dzisiaj ją rozumiemy. Czym zatem była prostytucja sakralna? Najprościej rzecz ujmując, były to usługi seksualne świadczone przez kapłanki pewnych bóstw miłości, płodności czy macierzyństwa, już w starożytnym Sumerze. Rytualne połączenie się z kapłanką w stosunku seksualnym stanowiło swego rodzaju połączenie z żywą przyrodą, określoną boginią lub bogiem i oddanie należnej im czci. Jako że uczestnictwo w takich rytuałach najczęściej wiązało się z uiszczeniem opłaty na rzecz świątyni, zostało to zinterpretowane już przez starożytnych dziejopisów jako prostytucja. Pierwszy problem z tym zjawiskiem jest taki, że należałoby go najprawdopodobniej osadzić dużo dalej w przeszłości, a także nie przypisywać z całą stanowczością cywilizacjom z terenów żyznego półksiężyca. Kulty płodności objawiające się w różnych figurkach przedstawiających boginię matki były odnajdywane nie tylko na terenie Bliskiego Wschodu, a chyba najbardziej znaną reprezentacją takich wierzeń jest Wenus z Willendorfu, która z całą pewnością poza Europę nigdy się nie wybierała. Podobnie jak w wielu innych przypadkach początki jakiejś idei czy zjawiska przypisuje się więc ludom z Mezopotamii tylko dlatego, że pozostawili oni po sobie nie tylko źródła archeologiczne, ale także te pisane. Dopiero dzięki nim jesteśmy w stanie z całą stanowczością potwierdzić słuszność stawianych wcześniej hipotez. Gdzie napotykamy na drugi problem? Sam termin prostytucji sakralnej wywołuje w nas dość oczywiste skojarzenia ze zwykłą prostytucją. I jest w tym oczywiście sporo racji, aczkolwiek postawienie niemalże znaku równości pomiędzy prostytucją rytualną a tą komercyjną jest nie na miejscu. Prostytucja rytualna zawiera w sobie o wiele więcej głębi, co pokazuje nam już sama strona językowa. Główny ciężar znaczeniowy tego zjawiska wynika z dwóch równoważnych pojęć – prostytucji i rytuału, które dopiero jako całość nabierają nowego, unikalnego znaczenia. Tak więc sam aspekt seksualno-ekonomiczny jest tu nie mniej ważny od warstwy religijnej, która kryje się za tym terminem. Jeżeli podobają Ci się materiały powstające w skryptorium, rozważ proszę pozostawienie subskrypcji. Na terenie żyznego półksiężyca wierzono, że bogowie nie są tylko symbolicznie przedstawieni w świątynnych reliefach. Powszechna była wiara w fizyczną obecność bóstw, którzy kryć się mieli w świątynnych zakamarkach. W ich służbie pracowali różnego rodzaju kapłani i kapłanki, ale także artyści, kucharze czy inni rzemieślnicy. Mieli oni za zadanie starożytnych bogów rozweselać i dogadzać im, aby zaspokoić wszelkie ich pragnienia, także te seksualne. W świątyniach wykształciła się więc cała odrębna klasa kapłanek, których wyłącznym zadaniem było oddawanie czci bogom na różne sposoby.
I choć te praktyki różniły się w zależności od okresu, miejsca czy konkretnych bogów, ich głównym nośnikiem były często usługi seksualne świadczone dla bogów lub też w ich imieniu. Najwyższymi arcykapłankami były kobiety określane jako entu. Nosiły one bogato zdobione stroje, nakrycia głowy i luksusową biżuterię, a także kostur oraz insygnia królewskie. Te ostatnie przysługiwały im nie bez powodu. Najczęściej wywodziły się z najbliższej rodziny panującego władcy. Te kapłanki brały udział w rytuale świętych zaślubin, które odbywały się prawdopodobnie już od trzeciego tysiąclecia przed naszą erą w mieście Uruk. Podstawą tego obrzędu była wiara w to, że płodność zarówno ludzi, jak i ziemi, której żyzność była przecież egzystencjalnie kluczowa, zależy od odpowiedniego uhonorowania i hołdu składanego bogini płodności. W świętych zaślubinach brały więc udział arcykapłanki oraz arcykapłani lub lokalni władcy reprezentujący nowożeńców, boginię Inanę oraz Dumuziego. Do naszych czasów zachował się poemat, który być może był wykorzystywany przez kapłanki w rytualnych inscenizacjach. Rośliny rosły wysoko u jego boku, ziarna rosły wysoko u jego boku. Bogini szczęśliwa i zadowolona obiecuje pobłogosławić dom swojego męża i króla. Mój mężu, dobry spichlerz, święte stragany, ja, Inanna, uchronię je, czuwać będę nad twoim życia domem. Uroczystości zaślubin odbywały się rokrocznie i były uznawane za niezbędne dla pomyślności miast sumeryjskich. Według niektórych badaczy podczas tych świąt następowało również ceremonialne skonsumowanie miłości przez ludzi impersonifikujących bóstwa. Inni twierdzą nawet, że podczas świętowania rytualnych zaślubin w świątynnych pomieszczeniach uciechom cielesnym oddawał się zgromadzony lud. Ale z kim? W świątyniach na terenie Mezopotamii pracowały także niższe rangą kapłanki, których rola nie jest konkretnie sprecyzowana. Często zakłada się, że one również pełniły czasami funkcje prostytutek sakralnych, oddając się wiernym, by, podobnie jak arcykapłanki Entu, uradować bogów. Nie poślubiaj Harimtu, która niezliczonych ma mężów, Isztaritu, która bogom jest poświęcona, Kulmashitu, która walorów ma wiele. Stosunki seksualne z kapłankami mogły być praktykowane dla celów rytualnych i być jedynie symbolicznie wynagradzane świątyni w formie wotywnych ofiar. Wierni przynoszący do świątyni dary mieli oddawać się cielesnym uciechom teoretycznie tylko w celach ceremonialnych. Jednak według niektórych badaczy miało być to wykorzystywane przez kapłanki, które zatrzymywały dary dla siebie, zamieniając tym samym prostytucję rytualną w komercyjną. Sądzi się również, że same kapłanki nie oddawały się wiernym osobiście, a do tych celów wykorzystywały niewolnice lub inne kobiety stojące niżej w świątynnej hierarchii. Za takie uważa się harimtu, które były dziewczętami niewolnymi lub oddanymi świątyni w zastaw. Zyski, które przynosiła ich działalność seksualna, były oczywiście przekazywane potem do ich właścicieli, kapłanów i kapłanek, którzy następnie zwracali zarobione pieniądze do świątynnego skarbca lub też zatrzymywali we własnych kieszeniach. Innymi kobietami kojarzonymi z prostytucją rytualną były kezertu. Ten termin jest tłumaczony jako kobieta z kręconymi włosami. Podobnie jak z innymi określeniami kobiet pracujących w świątyni, mamy tutaj pewien problem. Nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, czym kezertu się zajmowały. Niektórzy, odnosząc się do samego tłumaczenia tego tytułu, sugerują, że były to po prostu fryzjerki. Najpewniej jednak pełniły one funkcję rozrywkową, ponieważ klasyfikowano je razem z niższymi klasami kobiet służebnych, o czym dowiadujemy się z listy, która została odkryta w archiwach miasta Mari zlokalizowanego w górnej Mezopotamii. Być może były one luksusowymi kurtyzanami wykształconymi muzycznie i mogącymi dostarczać rozrywek nie tylko cielesnych. Miały one tańczyć, śpiewać, grać na instrumentach, co pozwala porównać je bardziej do gejsz, aniżeli do prostytutek. List od Zimri Lima do Malika Akki z okresu starobabilońskiego dotyczy właśnie kezertu. O doskonałej kezertu, którą wysyłam ci, by znalazła się w twojej ciżbie. Kiedy Jasmach Adad opuścił Mari, pałac został splądrowany i od czasu, gdy brałem udział w jednej kampanii po drugiej, wszystkich jeńców wojennych, których wziąłem, oddawałem na potrzeby moich administratorów. Teraz więc, kiedy wyruszę na następną kampanię, wyślę ci kezertu, aby znalazła się w twojej ciżbie spośród jeńców wojennych, których biorę. Warto jeszcze wspomnieć o prostytucji komercyjnej, która rzecz jasna również kwitła w Mezopotamii i to najprawdopodobniej tuż pod okiem bogów. Granica pomiędzy seksualnym rytuałem a zwykłym nierządem może być bardzo cienka, a zależy to głównie od motywacji zaangażowanych w tę aktywność stron.
Świątynie były przecież wielkimi instytucjami, w których nie tylko się modlono, spełniały one także rolę handlową, towarzyską i inne, słowem, były miejscem spotkań. Osoby prostytuujące się były tym samym obecne również wokół świątyń, ponieważ to właśnie tam było najwięcej potencjalnych klientów. Czy komercyjne usługi seksualne rzeczywiście wywodzą się z religijnych rytuałów? Najpewniej stało się tak, że prostytucja sakralna z czasem utraciła zupełnie kontekst religijny, wobec czego w późniejszych okresach, najpierw jedynie półsłowem, a następnie już zupełnie realnie, moglibyśmy odjąć słowo rytualna, pozostając przy zwykłej prostytucji. Jednak nie znaczy to, że była to ewolucja, a raczej dewaluacja pojęcia i zrównanie się ze zwykłymi usługami seksualnymi, które były oferowane jeszcze na długo zanim sakralna prostytucja zapewne się pojawiła. Jaki był stosunek do prostytutek w starożytnej Mezopotamii? Niezawodny w tym wypadku okazuje się epos o Gilgameszu, w którym to tytułowy bohater wysyła myśliwego po nierządnicę z przybytku bogini Isztar, by ta okiełznała dzikiego Enkidu. Kobietę taką nazywano Shamhat i nie jesteśmy pewni, czy było to jej imię, czy też kolejny tytuł noszony przez sakralne prostytutki. W każdym razie w obronie Shamhat staje sam Bóg Shamash. Co innego tobie, Shamhat, przeznaczę. Niech wróci do ciebie, kto cię poniechał. Panowie, władcy i książęta niech się z podziwu po udzie uderzą. Kto cię ujrzy, niech stanie w podziwie, niech mężny nad tobą włosami wstrząśnie, starzec brodę zmierzwi, młody z biódr przepaskę rozwiąże. Niech ci odchodzący sakwę rozsupła, sypnie ci z krwawnika, złota i lapis lazuli. Pomstę ci oddamy na tym, kto by cię znieważył, zgaśnie ogień w jego domu, spichrz się rozsypie. Niechaj kapłan cię w przybytek Boży wprowadzi. W tym dziele w kilku miejscach rola Shamhat jest niemalże honorowa. Jej zadanie, by uwieść Enkidu i oddać mu swoje ciało, nie jest przedstawione w sposób lekceważący. Autor eposu zdaje się nie odróżniać nierządnicy od innych kobiet ze względu na jej zajęcie. Co więcej, przypisuje jej pewną mądrość, dzięki której udaje się jej uwieść dzikiego człowieka. I co chyba najważniejsze, jest wychwalana przez samego Boga, co świadczy o tym, że jest istotną osobą dla ówczesnego społeczeństwa. Czy utwór literacki jest jednak w stanie wskazać różnicę, w jaki sposób postrzegano sakralne prostytutki takie jak Shamhat w porównaniu do zwykłych osób parających się nierządem? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w tej samej części eposu. Enkidu, który obraża Shamhat, życzy jej właśnie losu nierządnicy, która wystaje na ulicach i jest lżona przez pijanych mężczyzn. Pomimo braku wytchnienia od pracy chodzi głodna i spragniona. Jak więc widzimy, różnica w postrzeganiu prostytucji sakralnej oraz tej zwykłej była delikatnie mówiąc zauważalna. Czy za prostytucją sakralną kryło się przyzwolenie na kupno miłości w celu zasilenia świątynnego skarbca bądź prywatnej kiesy, a może arcykapłanom rzeczywiście przyświecały raczej cele religijne? Być może świątynie po prostu wspierały niższy personel służebny o wątpliwej moralności? Wreszcie, czy te kobiety, jeśli rzeczywiście prostytucją się parały, oddawały część zarobku bogom ukrytym w świątynnych pokojach? Jak głosi babilońskie przysłowie: pozwól mi położyć się z tobą, niechaj bóstwo cieszy się swoim udziałem.